Cześć, tu Wojtek, zapraszam na kolejny odcinek Rust na raz. Witam po długiej przerwie. Ostatnio byłem dość mocno zaangażowany w dodatkowe rzeczy. Działo się sporo. Mam nadzieję, że chociaż częścią rzeczy będę mógł się podzielić. Na pewno pojawi się tutaj coś nowego, ale na razie wróćmy do tematów około rustowych. Borrow checker, czyli tajemniczy składnik kompilatora. Właściwie są trzy borrow checkery. Jest AST borrow checker, Mir borrow checker, jest jeszcze Polonius, który chyba jeszcze nie jest skończony. Pewnie inne komponenty też mają jakieś sprawdzenia lifetime'ów, ale uprośćmy sobie życie. Nazwijmy to wszystko jednym wielkim borrow checkerem. Po co on jest? Żeby pomóc programiście naprawić jego błędy. Błędów, które potrafi znaleźć, jest bardzo dużo. Możecie sobie na przykład zobaczyć katalog z testami kompilatora. Zobaczmy sobie kilka, taki dosłownie czubeczek rzeczy, które potrafi. Tak, żebyśmy nabrali intuicji, po co on jest. Czy wszystkie zmienne są zainicjalizowane? Widzimy dwie zmienne x i y, oczywiście nie zainicjalizowane. W linii 5 będziemy sprawdzać ilość argumentów, z którymi został wywołany nasz program. Tutaj chodzi tylko o to, żeby mieć pewność, że sprawdzenie jest podczas runtime'u, a nie kompilacji. Nie chcemy, żeby kompilator zoptymalizował sobie branche w żaden sposób. Zobaczmy zmienną x. Inicjalizowana jest w obu branchach. Zmienna y tylko w jednym. No i widzimy piękny komunikat o błędzie, który nawet nam wprost mówi, że w branchu else zmienna nie jest zainicjalizowana. Czy nie przenosisz wartości, która jest już pożyczona. Na samej górze typ notCopy, czyli zwykła struktura, która nie ma derive copy. W linii 8 tworzymy do niej referencję, czyli pożyczamy sobie notCopy. Następnie w linii 10 próbujemy tej wartości użyć. Na koniec print, co by mieć pewność, że tej wartości pożyczonej gdzieś użyjemy. Oczywiście nie możemy czegoś takiego zrobić. Jest komunikat cannot move out of notCopy because it is borrowed. Czy próbujesz zmienić wartość, która jest gdzieś pożyczona. Zmienna mutowalna dummy, pożyczmy ją sobie w trzeciej linijce. Następnie próbujemy zmienić jej wartość. Oczywiście operacja niedozwolona i kompilator mówi nam hola hola. Dobra, mniej więcej macie już intuicję, w czym pomaga nam borrow checker. Żeby robić te i inne mądre sprawdzenia, musi on sobie gdzieś policzyć, kiedy i jak zmienna jest pożyczona. Jak to robi? Właśnie przy użyciu lifetime'ów. W C++ lifetime'em określa się to, jak długo żyje dany obiekt. Najczęściej więc rozpoczyna życie w momencie deklaracji i kończy swoje życie na końcu danego bloku. W Ruście lifetime jest czymś innym. Właściwie ma dwa znaczenia. Czym innym jest lifetime dla wartości, a czym innym dla referencji. Dla referencji jest to okres, w którym ta referencja jest używana. Dla wartości będzie to po prostu okres od stworzenia do zdropowania danego obiektu. Wróćmy do ostatniego przykładu. Gdybyśmy chcieli dodać sobie do niego lifetime, mogłoby to wyglądać w ten sposób. Mamy dwa lifetime'y. Jeden dla zmiennej dummy, kończyć się będzie na linii 6, drugi dla zmiennej borrowed, od linii 4 do 9. Widzimy, że te dwa lifetime'y się zazębiają. W linii 6 lifetime borrowed cały czas istnieje, więc nie możemy zmodyfikować zmiennej, która jest aktualnie pożyczona. Lifetime wcale nie musi być ciągły. Ulepszmy trochę nasz przykład i dodajmy to samo runtime'owe sprawdzenie co wcześniej. Tym razem w pierwszym branchu będzie sobie żył tylko ten lifetime dummy, a w drugim branchu tylko lifetime borrowed. Gdyby lifetime był ciągły, czyli gdyby zmienna borrowed żyła od deklaracji w linii 9, wtedy nasz kod by się nie skompilował. Widzimy tutaj, jak sprytny jest ten borrow checker. No właśnie, niby borrow checker jest sprytny, ale są miejsca, w których kod powinien działać, ale nie działa. Dodam tylko, że będziemy używać wersji 1.67 Nightly. Znając życie, to tylko kwestia czasu, jak to, co Wam teraz będę pokazywał, zostanie naprawione i kod będzie zachowywał się w sposób oczekiwany. Zobaczmy taki scenariusz. Mamy hashmapę, w której kluczem jest element usize,
a wartością typ char. Inicjalizujemy ją sobie dowolnymi wartościami. Chcemy napisać kawałek kodu, który zwróci nam mutowalną referencję do elementu. Jeśli element nie istnieje, wartość zostanie dodana do mapy. Całość możemy sobie zamknąć w kilku linijkach. Maczujemy w linii 9 getMut, który zwraca wartość opcjonalną. Jeśli wartość istnieje, to ją zwracamy, jeśli nie, dodajemy ją do mapy i od razu zwracamy z unwrapem. W tym kontekście unwrap jest bezpieczny, bo chwilę wcześniej element sobie dodaliśmy. Kod pięknie się kompiluje w wersji 1.67, ale spróbujmy sobie ten fragmencik przenieść do innej metody. Linia 19, więc to będzie tylko wywołanie metody getElement. Jej sygnatura jest dość prosta. Przyjmujemy mutowalną referencję do hashmapy, klucz, zwracamy mutowalną referencję do typu char. Ponieważ mamy tylko jedną referencję w argumencie, jedną zwracamy, nie musimy tutaj annotować żadnego lifetime'u. Ciało funkcji to zwykły copy-paste, który wcześniej nam ładnie działał. Przy próbie kompilacji mamy jednak, nie można pożyczyć referencji więcej niż jeden raz. Pierwsze pożyczenie jest w matchu, drugie przy wstawianiu elementu. Jest problem, bo referencja stworzona przy matchu żyje we wszystkich branchach matcha. No dobra, a jakby przenieść insert poza matcha? Różnica między tym a poprzednim fragmentem jest taka, że match jest wrzucony do scope'a pomiędzy klamerkami. Poza scope'em dodanie nowego elementu i jego zwrócenie. No ale błąd jest ten sam. Dlaczego? No bo lifetime z tego matcha żyje sobie jeszcze po wyjściu z funkcji. Zwracamy przecież referencję i to od wywołującego zależy, jak długo ona żyje. Czy da się to naprawić? Jasne, że tak. Zrobimy sobie bardzo brzydkie obejście na gazomierzu. Wrzucimy do ifa naszego matcha. Widzimy, dodaliśmy ifa z użyciem contains key i dorzuciliśmy makro unreachable, żeby powiedzieć kompilatorowi, że kod się nie wykona. No dobra, dlaczego więc dodanie ifa działa, a sam scope już nie? Bo kompilator wie, że jeśli wejdziemy do ifa, to wyjdziemy od razu z funkcji. Nie rozpoczyna się więc w ogóle lifetime związany z getMut wywołanym w linii 9. Na dzisiaj to by było tyle. Jeśli dotrwaliście do końca, to superowo, wielkie dzięki. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Każda jedna subskrypcja to dla mnie taka motywacja, żeby wziąć i coś nagrać. Dzięki, cześć!